Przyszedł na świat w rocznicę dnia, w którym odnotowano najwyższą w historii temperaturę na Ziemi. I nie powinno to dziwić, bo metal najlepiej kłuje się na gorąco. Jest pisarzem, który ukrywa się pod pseudonimem pisarki i kucem schowanym pod karatego. Na dywanik u złego ojca trafił Kamil Staniszek, stojący za stroną Maria Konopnicka. Człowiek, którego bardzo interesuje, ile ty w ogóle masz lat. Witaj. Witam, cześć, hej, pozdrawiam. Zacznijmy od najważniejszych rzeczy, bo to trzeba mieć już za sobą. Powiedz mi, co stało się w 2003 roku z koszulką Cannibal Corpse, że został po niej tylko ściągacz? To była jedna z pierwszych moich koszulek, którą kupiłem na obozie harcerskim. Pojechaliśmy sobie na jakąś wycieczkę, chyba do Giżycka, z tego co pamiętam. Znaleźliśmy taki urokliwy sklepik, których było dużo w latach 90. z kasetami, głównie pirackimi, bo to było jeszcze przed tą ustawą o prawach autorskich. Także mnóstwo kaset z Taktu, z MG, z Elbo, no i między innymi koszulki z zespołów metalowych. I tam wypatrzyłem dwie pierwsze właśnie koszulki z dwóch pierwszych płyt Cannibal Corpse i ten Back to Life i tą drugą taką jeszcze mocniejszą grafikę z tym cesarskim cięciem, że tak powiem. No i nie odważyłem się, żeby kupić sobie tej drugiej, kupiłem sobie tą pierwszą z tym wspaniałym truposzczakiem biegnącym przez cmentarz. Zresztą ja miałem podobne włosy do tego truposzczaka i koledzy się śmieli, że to jestem ja na tej koszulce. I w tej koszulce pomykałem najpierw do szkoły podstawowej, później do ogólniaka. Po wielu, wielu praniach ta bawełna już się zrobiła taka szara, miała takie malusieńkie dziureczki. No i właśnie koncert, o którym wspominasz, koncert Cannibal Corpse w Proximie warszawskiej to było bodajże. Byłem pod sceną i ktoś mnie popchnął, ktoś mnie pociągnął, kawałek koszulki odpadło, komuś palec wpadł w tą dziurkę gdzieś tam z tyłu. No i koncert skończyłem ze ściągaczem pod szyją, z fragmentem gdzieś tam logo Cannibal Corpse, także, ale przechowywałem jak relikwie te strzępy tej koszulki, gdzieś tam mam, żona mi jakiś czas temu chciała wrzucić, mówię, nie wrzucaj mi, ona mówi, no ale to są jakieś szmaty, co to jest? Już że koszulki stare przechowujesz, no to już jeszcze rozumiem, chociaż nie bardzo, powinieneś wyrzucić, masz tego, szafa się nie domyka, ale to są jakieś strzępki, no weź to wyrzuć, po co to trzymasz? Nie, trzymam na pamiątkę. Rozumiem ten sentymentalizm, miałem podobne koszulki, ale skoro już zdjęliśmy okrycie wierzchnie, to powiedz mi, jak to jest być kucem? Kucem jak to jest być? Cały czas tak samo troszeczkę, dlatego że to jest lata płyną, wszystko się wokół nas zmienia, środowisko, towarzystwo, ale cały czas ta muzyka jest gdzieś na marginesie, jest troszeczkę odrzucana przez powiedzmy mainstream, przez społeczeństwo. Owszem, z jednej strony ludzie, którzy zaczynali tej muzyki słuchać, są dziś dorośli. Spotykam na koncertach moich rówieśników, którzy są nauczycielami akademickimi, prawnikami, prokuratorami, lekarzami, różne zawody wykonują, będąc fanami jednocześnie tej muzyki. W związku z tym ten dorosły świat, właściwie chyba metal jest dzisiaj w większym stopniu muzyką dorosłego świata niż muzyką nastolatków zbuntowanych, ale mimo wszystko mam wrażenie, że gdzieś cały czas ten metal, te treści, które ze sobą niesie, jest wyklęty, jest niezrozumiany. Gdy dostaję kolejnego bana na Facebooku za jakiś wpis o zespole metalowym, to czuję się troszeczkę tak, jak czułem się przed laty, gdy nauczyciel kazał mi inaczej się ubierać, inaczej przychodzić do szkoły, bo nie wyglądam jak uczeń, albo epatuję jakąś symboliką, która mu się negatywnie kojarzy. Także to zostało niezmienne. Cały czas troszeczkę z tym metalem ta opinia publiczna, ten powiedzmy mainstreamowy świat jest na bakier. Cały czas jesteśmy my metale nierozumieni. Kiedyś nie byliśmy rozumieni przez pokolenie naszych rodziców. Dziś często jesteśmy nierozumieni przez pokolenie naszych dzieci i przez pokolenie naszych rówieśników, bo też ludzie różnie do tego wszystkiego podchodzą. Nie każdy... Mam w ogóle wrażenie, że muzyka jest formą sztuki, która jest zawsze odbierana dosłowniej niż inne formy sztuki. To, co uchodzi w filmie, to, co uchodzi w tytułach filmu, na okładkach na przykład, czy na plakatach filmowych,
w metalu już nie za bardzo. Metal często jest identyfikowany z tym, co niesie w taki sposób dosłowny, zero-jedynkowy. Różni ludzie do tego podchodzą, także ten metal no, jest się troszeczkę jakimś takim odszczepieńcem. Ja na przykład znam, też jestem dziennikarzem, spotykam się z różnymi ludźmi z różnych środowisk i często jest taka reakcja, rozmawiamy, ja coś wspomnę na przykład o blogu muzycznym, który prowadzę, albo w ogóle o muzyce, że kolekcjonuję płyty, że mam dużo płyt i ktoś mówi, ale czego słuchasz, pyta się. Mówię, że różnej muzyki, ale głównie metalu. I wtedy jest taki szok i ta osoba na mnie patrzy i mówi, jak to metalu? Pan taki spokojny, kulturalny, taki wrażliwy człowiek słucha metalu? W ogóle jak to? Wydaje mi się, że ja będąc metalem, no to powinien, nie wiem, pić cały czas piwo, bekać, rzucać pustymi puszkami w swoich rozmówców, nie wiem co robić, ziać ogniem, mieć koty, nie mam pojęcia, ale wyobrażenie jest takie, że często to się spotyka z jakąś taką konsternacją, z jakimś takim zdziwieniem i nawet słyszałem, że jest jakaś niespójność w mojej osobie, bo jestem taki, jaki jestem, ale jednocześnie słucham takiej brutalnej muzyki. Tak jakbym miał z tą brutalnością podążać. A jak ktoś na przykład lubi horrory, no to się nikt nie dziwi i nie mówi, ojej, słuchasz czy oglądasz horrory, jesteś takim spokojnym człowiekiem, kłaniasz się sąsiadom, uśmiechasz się, a oglądasz horrory. No, to nie jest to nic niezwykłego. A jak ktoś słucha metalu, to już ludzie tak uważają, że to go zobowiązuje do jakichś postaw, do jakichś zachowań określonych. No, wiesz co, zwróciłbym uwagę nawet na to nie tyle, do czego to zmusza, ale na ciekawą kwestię zwrócić uwagę, na dosłowność w odbiorze metalu, bo wystarczy spojrzeć, że faktycznie młodsze pokolenie rozpętało niedawno na Twitterze burzę dotyczącą wspomnianych kanibali, że cóż to za teksty brutalne. Nagle zauważyli, że jednak nie śpiewają o poziomkach i skowronkach. No tak, sam byłem tymi tekstami zszokowany. Oczywiście spodziewałem się, że są brutalne, bo okładki na to wskazywały, ale pamiętam, że jak będąc jeszcze w podstawówce, kupiłem sobie taką książeczkę z tłumaczeniami tekstów, no bo wtedy angielski był dla nas zupełnie tajemnym językiem i czytaliśmy z wypiekami na twarzy te teksty Cannibal Corpse i one rzeczywiście szokowały, one przekraczają granice brutalności, granice dosadności, ale w sposób tak dosadny, że to jest aż śmieszne trochę. To jest troszeczkę jak takie horrory typu Martwica mózgu, tak? Że ktoś tam siedzi przy obiedzie i komuś wypada oko do talerza. Można się zniesmaczyć, można powiedzieć, że to jest coś ohydnego, odrażającego i wyłączyć, a można zaakceptować tą konwencję i docenić poczucie humoru, docenić jakiś taki styl tego filmu. Podobnie jest z kanibalami. Martwicy mózgu należy jeszcze docenić, że tutaj była prawdziwa oszczędność, bo wykorzystano budżet do cna. Pamiętam, że tam kilkadziesiąt dolarów zostało, to dokręcono tą scenę końcową spaceru za to, co zostało, więc doceniajmy Martwicę, tak? Tak. Ale skoro już tak rozmawiamy o tym właśnie, mówisz, że nie dla młodszych. Faktem jest, że jak byłem na koncercie Satyriconu jakiś czas temu w Krakowie, to widziałem tam rodziców z dziećmi, no ale to byli raczej rodzice w wieku 65, a dziecko tak 40. Niemniej byli rodzice z dziećmi, jakby na to nie patrzeć. Ale powiedz mi, bo tak, poradniki opisują, jak wprowadzać jedzenie, różne pokarmy do diety dziecka, no a jak wprowadzać ten black metal do tej samej diety. Ja bym był daleki od tego, żeby wprowadzać black metal do czyjegokolwiek jadłospisu muzycznego. Kiedyś mi się wydawało, że w ogóle słuchanie metalu to jest takie odkrywanie, to jest troszeczkę, że to wygląda trochę jak muzyczna edukacja. Ja zaczynałem słuchać metalu od AC/DC, od Motorhead, od takich zespołów, które jedni uważali, że to jest metal, inni mówili, że to takie trochę bardziej jeszcze hard rock. No później była Metallica, Megadeth, Slayer i cały czas podążałem, słuchałem muzyki coraz brutalniejszej i gdy już byłem na etapie death metalu, zacząłem odkrywać pierwsze zespoły death metalowe, najpierw Napalm Death, później tam Death, Obituary, Cannibal Corpse właśnie, to miałem poczucie, że ja już jakąś drogę przebyłem i ja już w tej muzyce się jakoś rozwinąłem i gdy ktoś mi podrzucał jakieś thrash metalowe zespoły, czy heavy metalowe, to ja już niechętnie na nie patrzyłem, bo uważałem, że to jest coś, co ja już mam ze sobą, że ja już jestem na wyższym etapie muzycznego zaawansowania, bo ta muzyka im brutalniejsza, tym bardziej zaawansowana i ja podążam tym wszystkim. Black metal był
zupełnie taką odnogą, troszeczkę taką muzyką inną, dlatego że o ile wydawało mi się wtedy, że thrash metal wynika z heavy metalu, bo to jest heavy metal z jakimiś elementami punka, hardcora, zbrutalizowany. Później ten thrash był coraz brutalniejszy, ten, którego słuchałem, doszedł aż do death metalu, czy być nazywany death metalem, przez sposób artykułowania tekstów, przez zagęszczenie już gitar, perkusji, a black metal był inny, bo black metal był brutalny, ale w zupełnie inny sposób, bo był jednak melodyjny, był jednak taki surowy, taki trochę z taką nutką takiego romantyzmu, trochę z takimi głębszymi emocjami, tak jak mi się wydawało. I też to była muzyka, która nie do wszystkich trafiła, w sensie w tym moim środowisku metalowym, gdy byłem właśnie nastolatkiem, to część osób w ogóle w ten black metal nie weszła, bo im się to wydawało czymś takim wstecznym w stosunku do death metalu, bo tam słuchano Morbid Angel i popisów Treya Azagota, niesamowitych solówek, niesamowitych przejść perkusyjnych Sandowala, a tu raptem się pojawił Darkthrone, A Blaze in the Northern Sky i co to jest w ogóle? Prymitywne, zaczęto to się trochę podśmiewywać z tych black metalowców, że to jest taka muzyka, że to jest taki black metal grany przez tych, którzy nie umieją grać na instrumentach, więc niektórzy tak do tego podchodzili, inni się wkręcili w ten klimat, ale właśnie miałem wrażenie, że black metal jest takim trochę taką muzyką, która właśnie nie wynika jakby z tej ewolucji muzyki metalowej. Dzisiaj trochę inaczej na to patrzę, a wtedy mi się wydawało, że ona nie wynika z jakiejś ewolucji tej muzyki metalowej, tylko jest czymś takim oddzielnym, czymś takim nawet kiedyś gdzieś przeczytałem, który z muzyką powiedział, że black metal nie jest muzyką rozrywkową. Mi się to bardzo spodobało wtedy, będąc nastolatkiem, nieraz to powtarzałem, że to nie jest muzyka, której się słucha dla rozrywki, tylko to jest muzyka, która ma jakoś tego słuchacza poruszyć w nim jakieś głębsze emocje. A to ciekawe, bo widzisz, ja to pamiętam jak pod koniec lat 90. Nie jestem pewien, czy to już było przy chyba Spiritual Black Triumphant? Dobrze mnie jak to Dimension? było? Dimension, przepraszam, bo wcześniej było. Tak, to koledzy zaczynali mówić o Dimmu Burgerze jako o zespole, który już się splastikowił. Wiesz o co chodzi? To true metalowe, te rozmowy, kto tam się licytował, Tak. ile razy, kto tam, kogo, czy Ten Euronymous black metal nożem. on ewoluował No. bardzo, on się bardzo zmienił, tak? To była inna muzyka, gdy ja słuchałem w połowie lat 90. Później, tak jak wspominasz, no, z jednej strony weszły te kapele mainstreamowe bardziej, które poszły w kierunku mainstreamu. Ta muzyka w niektórych swoich nurtach stała się bardziej przyjazna dla szerszego grona słuchaczy, bardziej taka symfoniczna, melodyjna, pompatyczna. To też przykuwała troszeczkę innych słuchaczy niż taka surówka, która była na samym początku, ten taki surowy black metal, który nawiązywał do takiej estetyki, takiego właśnie podziemia, takiego piwnicy, czegoś takiego złowrogiego, surowego, a później właśnie Dimmu Borgir, między innymi oni z orkiestrą symfoniczną, właśnie na tej płycie, którą wspomniałeś, to była płyta z orkiestrą symfoniczną nagrana, no i to już było z rozmachem, z dużym budżetem, już były też inne zdjęcia, niby w makijażach, ale gdzieś tam z przymrużeniem oka, z jakimś świętym Mikołajem, no to już było tak coś zupełnie innego, no i później się zaczęło na malowanie buziek na różnych festiwalach metalowych, które też już było czymś zupełnie innym niż malowanie buziek moje, gdy byłem nastolatkiem, spotykaliśmy się z kolegami, zapaliśmy sobie świece, robiliśmy sobie imprezę, włączyliśmy sobie kochaną muzykę, no i farby plakatowe szły w ruch. Mimo że to też była jakaś tam błazenada, dziecinada, to jednak dla nas to było takie poważniejsze niż to, co jest dzisiaj, że ktoś idzie na festiwal, jakiś siada sobie przy stoisku, malują mu buźkę. Przypomina mi to trochę takie klimaty, jak są imprezy dla przedszkolaków i malowanie buziek. Zgadza się. Dobrze, a powiedz mi, mówisz, nie jest muzyką rozrywkową, no chyba, że mówimy o tak, jak to było o tym Dimmu Burgerze wtedy, ale powiedz mi, jakie masz sukcesy w nawracaniu na metal? No bo jednak pewną misję wykonujesz w sieci. No mam duże sukcesy, takie i osobiste, bo też kilku kumpli wciągnąłem w tą muzykę jeszcze tak za młodu. Wciągnąłem bądź pomogłem im wciągnąć się, przegrywając kasety kiedyś tam na początku lat 90. Zresztą do dziś chodzę
z kolegą na koncerty, który chodził ze mną do liceum. Odnowiliśmy kontakt w 2004 roku. Spotkaliśmy się na DRI, na koncercie w Proximie. No i się okazało, że jest jednym z nielicznych, którzy nie wykruszyli się jeszcze z tego metalu. Chodzi na koncerty, ja też. Od słowa do słowa okazało się, że byliśmy nawet na kilkunastu tych samych, ale się nie spotkaliśmy. No i od tamtej pory, teraz minęło nam 20 lat. Jeździmy razem na koncerty przez te 20 lat. No i myślę, że tak, ja tego nie notuję, nie zapisuję, ale on prowadzi jakiś arkusz kalkulacyjny, wpisuje te koncerty. No i wygląda na to, że tam do 1000 koncertów wspólnie razem się zbliżamy. Oczywiście oprócz tego chodzę na koncerty też bez niego, on beze mnie, ale no już tych koncertów mnóstwo. Natomiast jeśli chodzi o sieć, no tutaj mam taką satysfakcję podwójną, bo z jednej strony odzywają się do mnie ludzie, którzy mówią, kiedyś mi ktoś powiedział, że o, Maria Konopnicka gdzieś mnie spotkał, mówi, słuchaj, wychowałem się w ogóle na twoim pisaniu. No fajnie, sympatycznie, miło, no ale tak w pierwszej chwili tak no, sądziłem, że to wychowałem się jest troszeczkę w takiej przenośni, no nieraz się tak mówi. Ale od słowa do słowa rozumieliśmy, ile chłopak ma lat. Okazało się, że rzeczywiście się wychował na tym moim pisaniu, na tej mojej muzyce i rzeczywiście poznawał pierwsze zespoły metalowe dzięki temu, że czytał moje posty, moje jakieś tam recenzje, sprawdzał te zespoły i on się w ten sposób edukował. I to jest dla mnie fajne, że jakiegoś tam młodego człowieka w tą muzykę, która jest ważną częścią mojego życia, udało mi się wciągnąć. Z drugiej strony są też tacy ludzie, którzy są moimi rówieśnikami i na przykład też mają jakieś dość szerokie spektrum zainteresowań muzycznych, ale dzięki mnie znów poznają zespoły, o których pisałem właściwie nie dlatego, żeby oni poznali je, tylko dlatego, żeby wspólnie powspominać te zespoły, bo te zespoły często wydawały mi się niektóre bardzo oczywiste. A się okazało, że no nie dla wszystkich jest to samo oczywiste. Więc też poznali, też piszą do mnie, dziękują mi, że przeczytali na przykład moją książkę Kucem być i ktoś właśnie tam natknął się na jakiś zespół, który teraz stał się fanem i wysyła mi od roku kolejne płyty winylowe, epki i tak dalej, które sobie zakupuje, dzieli się z tym ze mną. No i trzecia grupa to jeszcze też inna satysfakcja, ale wcale nie mniejsza, gdy spotykam ludzi na koncertach, starszych ode mnie, którzy mówią, że kiedyś metalu słuchali w młodości, gdy byli licealistami, studentami. Później przyszło dorosłe życie, praca, obowiązki, rodzina. Gdzieś tam od tej muzyki odskoczyli, przestali kupować płyty, przestali chodzić na koncerty i przez przypadek trafili na mnie w sieci i mój entuzjazm, moja jakby ta miłość do muzyki była na tyle zaraźliwa, że raz, że im przypomniałem kapele, do których nie zaglądali od lat, więc poszli na strych, ściągnęli stare pudło z kasetami i zaczęli ich znów słuchać. Dwa, że wciągnęli się na nowo, jakby w nowości, dzięki mnie dostrzegli, że ta muzyka, że ten gatunek wciąż jest żywy, wciąż ewoluuje, wciąż jest bogaty w nowe brzmienia i ja im to unauczniłem i zaczęli tą scenę śledzić z powrotem, z uwagą. No i trzy, spotykamy się na tym festiwalu czy na tym koncercie, oni mówią, że są tutaj właśnie dzięki mnie, bo gdyby nie ta moja aktywność internetowa, to na pewno by ich tu nie było. Także za to im dziękują. I to też jest bardzo, bardzo fajne, miłe. Pokazuje, że to, co robię, ma sens. Bo teraz mówiłeś o wieku, tam różne grupy wiekowe, a powiedz mi, bo no, dość charakterystycznym stwierdzeniem, które ukazywało się na początku twojego bloga w wielu wpisach, właśnie było to, ile ty w ogóle masz lat. To rzecz jest chyba z czasów forumowych, prawda? Tak, dokładnie tak. To ewoluowało z Masterfula. To było pisane tak z przekąsem, bo tam na Masterfulu my spotkaliśmy się, to były czasy, to był rok jakiś taki 2000, może trzeci, czwarty, gdy tam się pojawiłem w tym Masterfulu. No i oczywiście miałem lat 26, 25, ale uważałem się, że jestem starym, zmurczałym metalowcem, który zjadł wszystkie rozumy i w tej muzyce siedzi przez całe życie. A siedziałem w niej raptem 15 lat, ale wtedy to wydawało mi się, że to jest całe życie. Dzisiaj 15 lat to płyty sprzed 15 lat, które mam w foliach, bo jeszcze ich nie zdążyłem przesłuchać, a wtedy 15 lat czas płynął inaczej. Więc ja miałem o sobie wyobrażenie, że
tutaj jestem ekspertem w tej dziedzinie. No i nie tylko ja, wszyscy, którzy tam byli mniej więcej w moim wieku i też słuchali tego metalu od czasów ogólniaka, podstawówki, no też uważali, że są ekspertami. Więc to były takie czasami śmieszne jakieś przepychanki, licytowanie się właśnie, kto co zna, podśmiewywanie się. I ja w pewnym momencie zacząłem się śmiać z tego podśmiewywania się, tak? Bo w pewnym momencie doszło do tego, że tak, no, albo czegoś nie znasz. Ja na przykład Wojwod przegapiłem. Nie dotarł to do mnie ten zespół właśnie w czasie tej mojej przygody poznawania trashu, death metalu. Gdzieś ten Wojwod tam mnie ominął, więc stałem się szybko pośmiewiskiem, że jak to ja nie znam Wojwod. No nie można czegoś nie znać, no trzeba znać wszystko. Ale mało to, że trzeba znać wszystko, to trzeba to znać wszystko od zawsze. Bo jak znasz te Wojwod, znasz. A kiedy zacząłeś ich słuchać? No tak ze 2 lata temu. 2 lata temu? To co to się za metalowiec? No przecież to Wojwod wszyscy poważni słuchacze poznawali gdzieś tam w jakimś tam roku, gdy demówki wydawali, to już pisało listy i tam się jeździło do nich i się przemycało przez granicę w majtkach ich taśmy demo. Także dochodziło do takiego absurdu. No i często właśnie to moje żartobliwe, ile ty masz właściwie lat, wynikało właśnie z takiej dyskusji i ktoś się nie zgadzał ze mną, argumenty już się kończyły i ja wtedy odbijałem tą rozmowę i mówiłem, a ile ty właściwie masz lat w ogóle, że ty ze mną dyskutujesz? Na tej zasadzie, tak? I gdzieś to tak żartobliwie funkcjonowało. Bywalcy forum oczywiście wiedzieli, o co chodzi, bo to też jest tak, że jak się pisze w pewnym zamkniętym środowisku, to jak na forum, to przebiera się jakąś pewną konwencję i nie trzeba ludziom tłumaczyć, co się miało na myśli. Gdy przebyłem na Facebooka, okazywało się, że pewne zwroty, pewne figury retoryczne już nie przechodzą, bo są ludzie, którzy nie znają kontekstu i sobie myślą, no co za but, no to, że ktoś jest młodszy, to przecież nie znaczy, że się gorzej zna na muzyce, albo nie wiem, jakoś ją mniej czuje, tak? No, co za boomer, tak? Wypomina komuś wiek. Natomiast to miało taki żartobliwy charakter i to gdzieś tam później inni też cytowali. To był właśnie taka jedna wypowiedź, a druga wypowiedź była taka, że na świecie istnieje prawdopodobnie tylko kilkanaście osób, które tak naprawdę rozumieją black metal. No i oczywiście tak, kto jest wśród nich? No ja oczywiście tak. Proste. A innym się tylko wydaje, że rozumieją. Także to też był taki śmieszna rzecz, która powracała tam gdzieś w tych rozmowach. No, znasz się na tym metalu, to nikt tego, powiem ci, nie stwierdzi inaczej, może inaczej, nikt temu nie zaprzeczy. Sam powiedziałeś teraz, że sprzed 15 lat niektórych płyt nie otworzyłeś. Ja zdążyłem już się pomylić w tytule, pomieszałem 2 płyty w tym czasie, ale jak przygotowałem się do naszej rozmowy, to znajomy powiedział, że jego fascynuje, jak ty w ogóle katalogujesz płyty, no bo skąd ty wiesz, że coś masz, bo tam wieść gminna niesie, że już się zbliżasz powoli do 40 000 płyt, więc tak, skąd wiesz, że coś masz? Pamiętam, że mam, dlatego że wbrew temu, co się może komuś wydawać, ja nieraz na przykład prezentuję jakieś płyty na Facebooku, idę sobie, nagrywam filmik, idę do paczkomatu, wyjmuję pudło, otwieram, pokazuję i przedstawiam na przykład 25 płyt, 30. I o każdej mówię parę słów. Ta jest fajna, perspektywiczna, dobrze się zapowiada. To jest rewelacyjny album, to jest bardzo dobry album. Czasami po takim filmiku ktoś mi wypomina, mówi, no tak, same rewelacyjne, świetne płyty, no tak, jasne, no. Wszystko takie piękne. Ale nie wie, że jakby te płyty, to nie jest tak, że ja wszedłem do sklepu i pach, 30 płyt kupiłem. Nie. Ja te płyty wybierałem przez na przykład w jakimś distro, wybierałem je przez 3-4 miesiące, te płyty. Część to były zespoły, które na przykład już znałem z poprzednich ich dokonań, ale też przy tej kolekcji, przy tym stanie, który mam, no, są takie zespoły nieliczne. Jak wyjdzie płyta nowa Cannibal Corpse, to na pewno nie będę jej sprawdzał, tylko od razu ją kupię. Mam zaufanie do tego zespołu. Takich zespołów jest sporo. Natomiast nawet te zespoły, które lubię, też staram się sprawdzić i bywa też zespoły, z którymi byłem przez wiele lat, w pewnym momencie urwałem kupowanie ich płyt. Nawet może nie dlatego, że były bardzo słabe, tylko dlatego, że już zaspokoiły tą pewną mój obszar jakiejś tam mojej wrażliwości na tę muzykę i mam wrażenie, że troszeczkę się powtarzają, powielają
Ja być może do tych płyt jeszcze kiedyś wrócę, je uzupełnię, ale na razie no nie chcę kupować kolejnej płyty, na przykład Destruction, skoro nie przesłuchałem jeszcze 2 poprzednich, a jeszcze 3 poprzednią mam gdzieś tam zafoliowaną na półce. Także od niektórych płyt, od niektórych zespołów odskoczyłem. Natomiast wracając jakby do tego pytania, ja dokonuję tych zakupów naprawdę w sposób przemyślany, w sposób taki bardzo świadomy. Wyselekcjonowuję te płyty, które warto kupić, dla mnie warto kupić. Jest sporo płyt, które włączam, sprawdzam, włączam sobie na YouTubie, no i to jest bardzo fajna płyta. Słucham? Nie, no fajnie, jest świetnie zagrane, ale tego nie kupię, bo ja wiem, że tego nie będę słuchał. Mam podobnych płyt 3,5 tysiąca i nie będę do niej wracał. Musi mieć płyta coś takiego, że ja spodziewam się, nie wiem czy tak będzie oczywiście, ale spodziewam się, że za 5 lat ja chętnie sięgnę na półkę i znów ją sobie włączę. I to nie jest kwestia nawet oryginalności, że ona musi być bardzo oryginalna. Ona może być nieoryginalna, ale musi mieć w sobie to coś. I w związku z tym, że te zakupy są dokonywane w sposób taki świadomy i w sposób taki bardzo mimo wszystko, no, ktoś powie, no nie, gość kupuje tyle płyt, a mówi, że tak dobiera. No dobieram, bo to są, jak kupię 30 płyt, to ja wybieram spośród kilkuset płyt. I ja pamiętam po prostu, które płyty mam. Także ja ani nie kataloguję, ani ich nie układam alfabetycznie, bo też jakbym je układał, to pewnie nic innego w życiu nie robił, tylko je układał cały czas, bo ktoś przychodzi, bym przestają te płyty na tych wszystkich regałach. No to się nie da. Mam taki regał na przykład, w którym mam płyty z ostatniego, powiedzmy, roku, więc je mam pod ręką, łatwo mi je znaleźć. Mam tam część literek poukładanych, układam sobie też już od kilku lat też te płyty. Wiem co mam, bo po prostu pamiętam to, co mam. Kiedyś ja nawet prowadziłem sobie taki katalog. Próbowałem prowadzić katalog i sprawdzałem sobie, czy mam coś, mam to czy nie mam. Tak, chyba mam, ale sprawdzę, upewnię się. Dzisiaj też wychodzę z założenia, że jeżeli staję przed dylematem, że nie wiem, czy płytę mam, czy nie mam, to znaczy, że ona mi jest niepotrzebna. No bo jeżeli nie wiem, czy ją mam, to znaczy, że no, nie jest dla mnie aż tak ważna, no bo wiem, ile mam par rąk i nóg, prawda? Nie muszę ich liczyć codziennie. Tak samo tutaj, no, jeżeli coś jest dla mnie ważne, to powinienem to mieć, a jeżeli nie wiem, czy mam, to znaczy, że mogę tego nie mieć. I tyle, tak wychodzę z założenia takiego. Poza tym też już od wielu lat kupuję w 99,9% nowości, dlatego że te stare płyty już mam, czyli te, które chciałem mieć. Zaspokoiłem ten swój kolekcjonerski głód, uzbierałem. Ja miałem wtedy problem, kiedy miałem dużo kaset. Później niektóre albumy kupowałem na płytach kompaktowych, niekoniecznie oryginalnych, na zasadzie dziesięciolecia, bo pojawiła się był taki okres, że kasety już kosztowały po 150-180 tysięcy złotych, a za 100 tysięcy złotych, czyli 10 złotych, przeliczając na te współczesne pieniądze, można było kupić płytę na zasadzie dziesięciolecia, piracką, czy nawet licencję, czyli oryginalną, ale na rynek wschodni, za mniejszą kwotę niż kasetę. Więc kupowałem sobie te płyty. Później chciałem sobie te płyty, czy pirackie, czy te licencje wymienić na oryginalne. I wtedy rzeczywiście był taki moment, że brałem sobie płytę oczywistą, na przykład, nie wiem, teraz sobie patrzę na półkę, brałem sobie płytę, powiedzmy, jakiegoś tam zespołu, nie wiem, Autopsy na przykład i sobie myślałem, kurde, mam to Autopsy, czy nie mam? Znam ją oczywiście, wiem, znam, ale czy ja mam na kasecie, na płycie pirackiej, na płycie licencyjnej ruskiej z Irondu, czy ja kupiłem może pierwsze wydanie już na Allegro i wtedy miałem takie zagwozdki, ale to już się dawno skończyło, bo teraz już wiem, że mam te Autopsy i tego typu rzeczy, tę klasykę żelazną. No, ale przy tej liczbie płyt to samo się nasuwa pytanie, czy ty w ogóle naprawdę wracasz do niektórych z nich, bo tak mówisz, zdarza ci się wrócić, że chcesz odsłuchać po jakimś czasie, no przy tych kilkudziesięciu tysiącach to jest już chyba trudne. No oczywiście to nie jest tak, że wracam, że mamy jakiś na przykład cykl, jakiś taki klucz do przesłuchiwania. To wszystko jest
To wszystko wygląda w ten sposób, że ja te płyty mam i ja nie planuję na przykład, skończymy rozmowę za chwilę, ja nie mam tutaj ustawione gdzieś koło odtwarzacza CD po kolei, czego ja będę słuchał, tylko ja tutaj sobie wstanę, zerknę na półkę i teraz sobie na przykład patrzę, widzę Carcass, mam w zasięgu wzroku, Crossfire tam sobie stoi, jakiś Darktron i nie wiem, co ja włączę. Może sobie sięgnę po ten Carcass, a może sobie włączę Planet Hell, którego słucham ostatnio od kilku dni. Nie mam pojęcia. To wszystko jest taki freestyle. Jakby ja tego nie planuję, ja tego nie robię jakoś systematycznie ani metodycznie. I to jest piękne, że ja sobie patrzę na te swoje regały z płytami i czasami po prostu spontanicznie patrzę na jakąś płytę, ojejku, jak ja tego dawno nie słuchałem, włączę sobie chętnie, tak? Wyjmuję tą płytę, a nieraz idąc do odtwarzacza, jeszcze po drodze 2 kolejne znajdę, za którymi się stęskniłem. Także to wszystko, kiedyś nieraz ktoś mi mówi tak do mnie, słuchaj, masz tych płyt tyle, że prawdopodobnie do końca życia już nie zdążysz do wszystkich wrócić. To czego części nie sprzedasz? A ja się go pytam wtedy, to wskaż mi, do których nie wrócę, to ja je sprzedam. Bo ja nie wiem, do których nie wrócę. No to jest właśnie to, dlaczego się ma dużą kolekcję płyt. Ta kolekcja płyt jest takim mostem, dzięki którym możemy przejść do osobistych rzeczy, no bo sam kiedyś napisałeś, moja żona nie kupuje płyt, ten obowiązek w naszym małżeństwie przejąłem na siebie. Tak. Żonę przyjmij, że mamy z głowy, powiedz mi, czego słuchają twoi synowie. No moi synowie tak, 12-latek, słucha właściwie jakichś takich głównie utworów, które gdzieś tam na TikToku zasłyszał, jakichś takich artystów takich, których ja nawet nie znam za bardzo, bardziej z kręgów takich hip-hopowych. Z kolei 18-latek już słucha tak muzyki świadomie, nawet sam ją tworzy, gdzieś jakąś elektroniczną muzykę, gdzieś tworzy jakieś sample, gdzieś udostępnia na jakichś serwisach, nie wiem jak to działa, zagranicznych. Nawet ten się cieszył, bo ktoś od niego kupił pierwszego sampla, którego tam gdzieś zrobił. Słucha muzyki, też słucha głównie Scotta Travisa, słucha jakichś tam takich hip-hopowców współczesnych. Weekend jest jakiś taki artysta, o którym się dowiedziałem o moim synu, a ponoć to jest w ogóle najpopularniejszy w tej chwili artysta na świecie. Ma tam ileś milionów odsłon na Spotify. Ja poznałem przez mojego syna. Kupuje sobie płyty, ma 10 płyt kompaktowych, bo ostatnio policzyłem, i 3 winyle. Także to też jest fajne, że w dobie streamingu, w dobie Spotify, on jednak czuje potrzebę, żeby sobie na tym fizycznym nośniku kupić. Cieszy się, że to przyszło, ogląda sobie tą okładkę. Inaczej do muzyki podchodzi niż ja, bardziej mnie w muzyce tak emocje interesują, w sensie takim, on się bardziej interesuje tak muzyką od strony takiej techniczno-aranżacyjnej. Mnie nie bardzo interesuje, jak coś jest zagrane, bardziej mnie interesuje, co z tego wynika dla mnie, gdy ja się z tym zderzę. A jego interesuje bardziej, jak jest zagrane, jak jest zrobione. Ja jestem trochę takim, jakbym, nie wiem, czytał książkę i myślał nad tym, jaka jest treść tej książki, a on jakby analizował budowę zdań tej książki i robił krytyczny taki rozbiór tych zdań i bardziej od strony takiej technicznej. Takie mam wrażenie, jak z nim rozmawiam. Więc to jest inny odbiór muzyki, ale też jest ciekawe dla mnie takie zderzenie się z tym właśnie, co mój syn słucha, rozmowy z nim o muzyce. Takie też, to jest też doświadczenie muzyki przez zupełnie pryzmat innych doświadczeń pokoleniowych, innych doświadczeń osobistych. Też jest coś fajnego i coś takiego oryginalnego. No ja gdzieś tam te kasety musiałem wyjeździć na rowerze, chodziłem po jakichś targach, po jakichś bazarach, szukałem na jakichś łóżkach polowych tych kaset. Kupowałem nieraz coś, bo mi się okładka spodobała na przykład, albo jechałem sobie rowerem i zobaczyłem, że na murze ktoś napisał sprayem czy farbą Sodom na przykład i pomyślałem, że ten Sodom to musi być coś fajnego, więc się szukało Sodom. Albo na plecaku zobaczyłem, ktoś miał coś napisane. Kiedyś dziewczyna
tak ładna, która mi się spodobała. Pamiętam, jechałem tramwajem i zobaczyłem, że ma Napalm Death napisane na plecaku, a obok Napalm Death miała Megadeth, Motorhead i Metallica. A ja Megadeth, Motorhead i Metallicę słuchałem, więc sądziłem, że Napalm Death jest czymś podobnym. Więc zacząłem szukać kasety Napalm Death. Tak poznawałem muzykę. A mój syn ma ojca wariata, który ma kilkadziesiąt tysięcy płyt. I te płyty gdzieś tam, jak w tej takiej paście mój ojciec jest fanatykiem wędkarstwa, także mój syn może powiedzieć, że mój ojciec jest fanatykiem metalu. Wszędzie te płyty są. On wśród tych płyt się wychował. Ma dostęp ogromny do muzyki. No, ja słucham nie tylko metalu, bo słucham też różnej muzyki, głównie metalu, ale to nie jest tak, że w mojej kolekcji nie można nic poza, jak to ostatnio moja znajoma pieszczotliwie nazwała moją muzykę, darciem ryja, poza darciem ryja znaleźć. Jest szerokie spektrum, nawet ten hip-hop, ale stary, który jemu się nie podoba. No i jest w tej dobie tej cyfryzacji, tak, ma Spotify, ma YouTube, czyli zupełnie z innej perspektywy tą muzykę poznaje, tak. Ja byłem takim głodnym bezdomnym, który chodził i zabierał ptakom okruchy chleba, a on siedzi przy szwedzkim stole, który ciągnie kilometry w każdą stronę i ma inne zadanie. Nie takie, żeby coś znaleźć do słuchania, tylko żeby spośród tego wszystkiego wyłuskać coś dla siebie, a niekoniecznie ja, okazuje się, pytałeś wcześniej o te moje dokonania, może jestem przewodnikiem jakimś muzycznym dla wielu osób, które moją publicystykę śledzą, natomiast dla mojego syna niekoniecznie, bo on ma inną perspektywę, on nie chce iść moją ścieżką, tak. I dobrze, ja też nie szedłem ścieżką mojego ojca, też chciałem poznawać swój świat, odnajdywać to, co lubię, znajdywać w muzyce, w sztuce coś, co moje emocje będzie podsycać, zaspokajać, ale też w jakiś sposób rozwijać. No i on jest też inny i też potrzebuje swojego świata, także muzycznego. A czy wśród tych wielu płyt, zgodnie z twoją maksymą, że im dalej w las, tym brutalnie jest też Zenek, no bo zdjęcia z nim masz, to wiemy. Nie, absolutnie nie ma Zenka. Ja zawsze byłem jak najdalej w ogóle, nie tylko od disco polo, ale w ogóle od muzyki takiej rozrywkowej, powiedzmy szeroko rozumianej. Po latach może mam sentyment do pewnych wykonawców popowych, niektóre piosenki popowe lubię, ale to też nie na tyle, żebym sobie na przykład dyskografię Madonny kompletował. Jeszcze nie, może kiedyś. Natomiast ja z racji swojego zawodu dziennikarskiego, bo od lat prowadzę lokalną gazetę, lokalny tygodnik, poznałem wielu artystów takich, powiedzmy, mainstreamowych, takich, którzy gdzieś się pojawiali na różnych imprezach, dniach miasta, jakichś dożynkach, jakichś różnych okazjach, więc miałem okazję sobie z nimi porozmawiać, poznać ich, z niektórymi zrobić wywiady, jakieś zdjęcia pamiątkowe. Także stąd ten Zenek, który parę lat temu grał w Piasecznie moim rodzinnym i sobie zrobiliśmy zdjęcie. Zresztą na marginesie bardzo, bardzo taki w porządku, taki facet, taki normalny, nie z jakimś wbujałym ego, bo to różnie bywa wśród tych muzyków. On był taki swój chłop. A to może, nie wiem, płytę Beatlesów masz w kolekcji, przynajmniej Hard Day's Oczywiście, że mam. Night. Ale Hard Oczywiście, Day's że mam. Night czy inne? Nie, mam Beatlesów. O! To tak widzisz. W zasięgu wzroku. Biały album. Abbey Road. Tu jest Yellow Submarine. Sierżanta Pieprza mam nawet na winylu, bo to jest jedna z moich ważniejszych płyt w ogóle, bo na winylach sobie kupuję takie specjalne, ważne dla mnie albumy. W Beatlesów wszedłem bardzo późno, bo właściwie przez zespół jakoś tak to już był, no, pierwsze dziesięciolecie XXI wieku. Kiedyś mi się Beatlesi wydawali, że to są tacy zgredzi, którzy tam grali jakieś takie popowe piosenki, które gdzieś tam w radiu słyszałem, troszeczkę przesłodzone, a później poznałem Beatlesów bardziej, no i się okazało, że to jest muzyka, która fajnie ewoluowała i wcale nie jest taka banalna i po latach wciąż się broni. W
Flaming Lips chyba jak zacząłem słuchać, to wtedy ktoś gdzieś tam w jakiejś recenzji ktoś przywołał Beatlesów, że gdzieś tam te ich takie progresywno kwaśne odjazdy są inspirowane chłopakami z Liverpoolu i wówczas się zainteresowałem Beatlesami i skompletowałem ich dyskografię tą podstawową, bo tam oczywiście ich płyt jest tysiące różnych, fani kupują. Ja natomiast mam te podstawowe albumy studyjne. Zdarza mi się wracać, słuchać, lubię. Dobrze, ja oczywiście pytałem, bo się chciałem przyczepić do tej twojej daty urodzenia, bo de facto to w rocznicę wydania trzeciej ich płyty się urodziłeś. Ale pozostawmy to na chwilę, mówiąc, że twój syn ma 10 CD-ków i 3 winyle, to tak wspominałeś to też we wpisie, w którym padły słowa, że nie odpytujesz go teraz dyskografii Slayera. Więc to już wiemy, że skoro pozwalasz mu, żeby nie słuchał, decydował co chce, ale powiedz mi, czy ty zabierałeś ich na swoje koncerty? Na te swoje, to znaczy metalowe, nie, że jechałeś grać. Nie, znaczy, ja często pytałem i pytam wciąż. Jak idę sobie na koncert, to nieraz pytam starszego, to też pytam, obu pytam. Nieraz idę na koncert i mówię, a może macie ochotę ze mną iść na koncert? Siedzą tak trochę, nie chcą, ja też nie. Jak był, ten starszy syn był mały, u nas się odbywał taki festiwal, było 10 edycji chyba, to nazywał się Hardcore Festival, w parku w Piaseczynie się odbywał. No i pamiętam, że jak on był taki mały, miał ze 2 latka, to chodził ze mną na ten festiwal. No siłą rzeczy, bo ja tam gdzieś robiłem materiał też dla gazety swojej, bo to wydarzenie takie, którym byłem i zainteresowany muzycznie i też jako dziennikarz lokalnej gazety. Więc zabierałem tego małego syna i on tam gdzieś ze mną mi towarzyszył. Zresztą nie tylko na Hardcore Festival, ale też na innych różnych uroczystościach. Więc gdzieś tam ta muzyka mu się przewijała. Cały czas też jej słuchał. Natomiast no nie chodzą. Byłem ze starszym synem, tylko on był maniakiem AC/DC, jak był mały. Jak był w przedszkolu, był tak kochał AC/DC, że jak czasami był nieposłuszny, to moja małżonka groziła mu, mówiła: Piotrek, uspokój się, bo jak będziemy jechać do przedszkola, to ci nie włączę AC/DC. I to serio, to tak w ogóle, no on uwielbiał to AC/DC, znał na pamięć te piosenki, śpiewał sobie, mam jakieś takie filmiki, jak biega z taką zabawkową gitarą w czapce takiej, w takim kaszkiecie i tam się wygłupia, tarza się po podłodze, bo to się zaczęło od DVD, które zobaczył, więc to AC/DC kochał, ale nie zabrałem go, jak AC/DC grało na Bemowie. To był duży koncert i ja miałem bilet na płytę i trochę się bałem, po prostu on był jeszcze mały i stwierdziłem, że jeszcze ma czas, że pójdzie może później ze mną na ten koncert. No i była okazja, bo poszliśmy na Stadion Narodowy, gdy grało ponownie AC/DC w Polsce. No i to był jedyny koncert taki, powiedzmy, metalowy, na którym byłem z synem wtedy. Tylko że to już było po jego takiej największej fascynacji. Jeszcze lubił, ale już się dystansował trochę od muzyki. Zaczynał się interesować tym, czym się interesują wszystkie dzieci, czyli grami komputerowymi głównie. Dobrze, to teraz spytam tak, co oprócz zamiłowania do tej muzyki i jak podejrzewam sportu, co można wnieść ze zdjęć, które wrzucasz czasami do sieci, starasz się przekazywać dzieciakom? Zamiłowania do muzyki i sportu. Myślę, że w ogóle zamiłowanie do muzyki buduje pewną wrażliwość człowieka, bo pozwala mu na konfrontację z emocjami innych ludzi. Czy to jest muzyka brutalna, czy to jest muzyka sentymentalna, czy wesoła, czy jakakolwiek, to my zderzamy się z emocjami, które ta muzyka niesie, w jakiś sposób wzbogacając siebie na pewno. Natomiast jeśli chodzi o sport, bo ja ćwiczę karate od 30 lat już prawie, to na pewno uczy systematyczności i uczy takiego pokonywania własnych słabości. Szczególnie karate, no bo to jest taki sport, ja miałem zawsze takie podejście do karate, że to nie jest sport, przeważnie jest związany z tym duchem rywalizacji. Karate też jest pewną rywalizacją, tylko że to jest rywalizacja to jest jakby walka z samym sobą, a nie z przeciwnikiem.
Tak dla mnie, ja tak podchodziłem do karate, czyli to jest taka bardziej droga samorealizacji i samorozwoju niż taki sport, w którym ja konkuruję z kimś, żeby być lepszym od kogoś, żeby kogoś pobić, czy żeby kogoś pokonać, czy zdobyć punkt gdzieś tam na macie. To jest drugorzędna sprawa. Także chyba te wartości płyną z muzyki i ze sportu. To rozwój fizyczny ze sportu, ale też duchowy, z muzyki rozwój duchowy, chociaż fizyczny czasami pod sceną również, gdy robi się bardziej dynamicznie. A to podczas koncertu musiałeś, nie wiem, korzystać z tych umiejętności nabytych w dojo? Nie, chyba nie. Zawsze to jest też tak, że no owszem, gdy są jakieś takie, jest jakieś pogo, jest jakiś taki młyn i tak dalej, no to na pewno te lata treningu powodują powodują to, że ma się większą świadomość działania praw fizyki i może człowiek dzięki temu sobie i innym nie zrobił krzywdy właśnie przez to, że wie jak upaść, wie jak się ustawić, żeby się nie przewrócić czasami. Może, chociaż trudno mi powiedzieć, bo tak jak mówię, ćwiczę od 30 lat, więc też już to mi tak wszystko weszło, że też trudno mi to odgraniczyć, co by było, gdybym nie ćwiczył. No. Raz złamałem kręgosłup na koncercie, więc to nie jest tak, że jestem niezniszczalny i zawsze upadam na 4 łapy jak kot i jak w kreskówce nic mi się nie dzieje. Także niefortunnie się przewróciłem, no i uszkodziłem kręgosłup. Na szczęście rdzeń cały, więc chodzę i miewam się dobrze, ale no, to wydarzenie pokazało, że jednak coś się może wydarzyć i trzeba się trochę oszczędzać. A kiedy do tego doszło? To był w 2016 chyba roku na koncercie Overkill. Tak się zdarzyło. I to zupełnie też się śmiałem później z tego, że miałem mnóstwo takich naprawdę niebezpiecznych sytuacji na koncertach, gdzie gdzieś tam zostałem wyrzucony z publiczności, spadłem między barierki a scenę. Ochroniarze podbiegali z latarkami, świecili mi w oczy, chcieli karetkę wzywać, a ja wstałem i w ogóle nawet siniaka nie miałem, nic mi nie było. Wiele różnych sytuacji takich w życiu bardzo, które z boku mogłyby wyglądać tak, że ktoś by się zastanawiał, czy ja to przeżyłem, a mi się w ogóle nic nie stało. A tu było po prostu niewinny, po prostu się gdzieś tam przewróciłem, poleciałem do tyłu i jakoś tak niefortunnie upadłem, że uszkodziłem ten kręgosłup. Zupełnie to nie... Zdarzenie teoretycznie nie uzasadniało takiego nieszczęścia, jakie mnie wtedy spotkało. Jeszcze wrócimy do chłopców, ale na chwilę zostaniemy przy tych sportach walki, bo tak jak mówisz, no karate to droga życia i chciałem spytać, czy też musiałeś kiedyś wykorzystać to może w swojej pracy, no bo nie oszukujmy się, ale w Kociej Mordzie opisujesz swoją pracę de facto jako taką wiążącą się z niebezpieczeństwami. W pracy raczej nie, raczej konflikty się w sposób nie fizyczny, bardziej werbalny zawsze rozwiązywało, czy jakieś zagrożenia starało się inaczej eliminować niż w sposób stawiający na konfrontację fizyczną. Gdy byłem dzieciakiem, no mieszkałem w takiej okolicy dość niebezpiecznej, więc zdarzyło mi się, że no, musiałem się jakby fizycznie bronić przed kimś, ale to też było charakterystyczne to, że jak zacząłem karate ćwiczyć i zacząłem sztuki walki uprawiać, bo ćwiczyłem nie tylko karate, ale też jeszcze ćwiczyłem no, taekwondo, kickboxing, brazylijskie jiu-jitsu, boks, to im większe postępy robiłem, tym mniej się biłem, że tak powiem. Tak? Jakoś tak było, że kwestia... Chyba umiałem zarządzać taką sytuacją kryzysową na tyle, żeby nie dopuścić do walki. Może pewność siebie i pewność taka... umiejętność odnajdywania się w tej sytuacji, tak? Bo tak naprawdę, jeżeli ćwiczymy sztuki walki, nie sporty walki, bo ja to też tak ograniczam, bo to jest też coś innego. Ja też mam czarny pas kickboxingu i wszedłem obie jakby drogi. Też jest inaczej, jak się ćwiczy sztuki walki, a sporty walki. W sztukach walki ta konfrontacja fizyczna
do tej walki dochodzi dopiero po wielu latach. Tak jak w karate, gdy się przygotowujemy, gdy się nauczymy, opanujemy kichon, opanujemy podstawowe techniki, opanujemy kata i później jest kumite, czyli walka, ale na początku jest kumite jednego kroku, że jest wyprowadzane uderzenie, blok i kontra. Jest to wszystko umówione, a do wolnej walki przechodzimy wtedy, kiedy mamy asortyment technik, co jest logiczne. To tak jak piszemy, tak? Najpierw się poznajemy litery, uczymy się formułować zdania, na końcu piszemy powieść i tak samo tutaj na końcu walczymy. Natomiast w takich sportach walki, w kickboxingu, to ta walka jest tym sednem, więc my uczymy się często, oczywiście też się uczymy na sucho, że tak powiem, na tarczach, boksujemy, uczymy się techniki na worku i tak dalej. Natomiast uczymy się walczyć walcząc. A w karate trochę jest tak, że uczymy się walczyć nie walcząc. Co brzmi może paradoksalnie, ale na dłuższą metę wydaje mi się, że to przynosi nam taki coś więcej niż tylko właśnie tą konfrontację z przeciwnikiem. Dobrze, ale zatrzymajmy się na chwilę przy mediach. Powiedz mi, dlaczego nie zrobiłeś kariery filmowej, bo sam powtarzasz, że mógłbyś ją zrobić, no ale nie, założyłeś lokalną gazetę. To skąd ten, a nie inny wybór? To przez Tytusa, czy coś innego? To był taki żart, bo pamiętam, było takie zdjęcie z kolegą świętej pamięci, bo mój przyjaciel niestety zmarł kilka lat temu, który mnie wciągnął w karate, ja go wciągnąłem w muzykę metalową i mieliśmy takie zdjęcie, w którym on kopie, a ja wyskoczyłem tak wysoko. Miałem wtedy taki dość, jeszcze byłem młody, więc wysoko skakałem. I tak akurat w tym kadrze zawisłem w powietrzu trochę jak Spider-Man. I później gdzieś tam skomentowałem, że mogłem karierę zrobić w Hollywood, ale zdecydowałem się założyć lokalną gazetę. Rzeczywiście z tym Tytusem, to co wspomniałeś, gdy miałem, nie wiem, ze 3 lata chyba, znalazłem w szafie Tytusa, Romka i Atomka, księgę 16, jak Tytus został dziennikarzem. Byłem w szoku w ogóle, bo to był pierwszy komiks, który w ogóle w życiu widziałem, więc bardzo mi się podobał, bo miał mnóstwo obrazków i nie wiedziałem, oszołomiony byłem tym medium. Zresztą do dziś jestem i oprócz tego, że zbieram płyty, to mam też kilkanaście tysięcy komiksów i to jest moja druga pasja, o której bym mógł mówić przez kolejne godziny. W każdym razie zobaczyłem tego Tytusa i z wyrzutem do mamy, dlaczego ukryła przede mną tego Tytusa, stwierdziła, że nie umiesz się czytać. No to myślałem, że poczekasz, że dam ci to za parę lat. No ale kazałem jej czytać, później tacie kazałem czytać, później babci kazałem czytać, później znów tacie, znów mamie. Więc czytali mi tego Tytusa, dopóki sam się nie nauczyłem, nie zacząłem go czytać. Zafascynował mnie bardzo ten komiks. No i właśnie w tej księdze 16 Tytus trafia do redakcji Trelle Morele, gdzie tam na początku jest gońcem, później zostaje zdegradowany do pozycji sprzątaczki i zamiatając podłogę, odkłada szczotkę i wita się ze wszystkimi, mówi dzień dobry wszystkim, którzy wchodzą do redakcji. Oni stają na tą szczotkę, ta szczotka ich puka w głowę i oni po kolei wszyscy zostaje puknięta tą szczotką, idzie na zwolnienie lekarskie. No i Tytus ma zrobić samodzielnie nowy numer gazety Trelle Morele. Prosi o pomoc Romka i Atomka. Razem szukają takich lokalnych tematów, troszeczkę koloryzując tą rzeczywistość, wycinając chyba jakieś tam, pamiętam, jakiegoś bociana z tektury i umieszczając go gdzieś na zamarzniętym stawie, że harcerze karmią tego bociana, bo przyleciał niechcący zimą do Polski. Szyją te tematy, robią tą gazetę i mi się to bardzo podobało i tak sobie myślałem, że kurde, fajnie byłoby tak prowadzić taką gazetę, taką lokalną, szukać tematów, rozmawiać z ludźmi, robić zdjęcia. To była taka moja wymarzona praca. I rzeczywiście w 2001 roku otworzyłem taką gazetę lokalną, którą prowadzę zresztą do dziś. Lokalną gazetę, taki powiedzmy, to jest w formie tygodnika, ale to jest taka gazeta, która zbiera informacje z regionu naszego, różne. Też zawsze mi się wydawała ta praca o tyle ciekawa, że gdzieś tam próbowałem się zaczepić jeszcze za młodu w takich gazetach ogólnopolskich. Tak doszedłem do wniosku, że jak będziesz pracował w gazecie ogólnopolskiej, to będziesz pisał na przykład tylko o chodnikach.
bo będziesz w dziale drogowym i dadzą ci, będziesz pisał o chodnikach. 10 lat codziennie o chodnikach. Chodnik budują, chodnik rozbierają, chodnik wyczyścili, chodnik załatali, zmienili krawężniki w chodniku, chodnik poszerzyli albo zawężyli, zlikwidowali chodnik. Więc cały czas chodnik będzie, a jak jestem w prasie lokalnej, to dziś mam chodnik, jutro mam ulicę, pojutrze mam występ dzieci na jasełkach w ośrodku kultury, za chwilę jadę do wypadku jakiegoś, robię zdjęcia jakiegoś wypadku, śmiertelnego czasami, piszę też o sprawach takich poważnych, czasami tropię jakąś aferę, czasami piszę o tej lokalnym samorządzie, o tej polityce, poznaję tą politykę, poznaję jak działa ten samorząd i ta praca jest taka wielowątkowa i przez to interesująca, bo nie ma tej takiej wąskiej specjalizacji. Staramy się w mediach lokalnych siłą rzeczy być ekspertami w cudzysłowie od wszystkiego. Tak? Także to robi naszą pracę ciekawą i też spotykamy ciekawych, fajnych ludzi na swojej drodze zawodowej. Dobrze, wygadałeś się, teraz czas na powrót do pytania związanego z chłopakami. Trudnego pytania, no ale udało się, że w końcu sam tę kwestię poruszyłeś. Czy mówisz swoim dzieciakom o wartości przyjaźni? No bo często wspominasz o swoim przyjacielu, który odszedł ciepło, z tą taką niesamowitą wdzięcznością za wspólnie spędzony czas. To jest takie trudniejsze, dlatego zrozumiem, jeśli nie będziesz chciał go pogłębiać, ale chciałem właśnie cię o to spytać, czy tak przekazujesz im tę wartość, bo u ciebie było widać zmianę, no to nawet na twoich mediach społecznościowych widać, jaka zmiana zaszła w tobie, w twoich treningach, w twoim życiu. Powiedz mi, jak ty dzieciakom przekazujesz tę przyjaźń? No na pewno to jest istotne, być może to jest w ogóle największa wartość, jaką możemy w życiu mieć. Przyjaźń, właśnie liczenie na drugiego człowieka, znalezienie też w drugim człowieku czegoś takiego, jakiejś takiego porozumienia, które jest nawet poza zainteresowaniami, bo przyjaźń to jest, tak jak rozmawiamy nieraz o przyjaźni z moimi synami, czy nawet nieraz szantażuję ich, żeby szli ze mną na trening, no mówię, że już przyjaciel umarł, teraz nie mam z kim ćwiczyć, no chodź, pomożesz mi, tak? Ja nie mówię do mojego syna młodszego, bo starszy na te treningi się nie chce namówić, natomiast ten młodszy, ja już nie wychodzę z takiego założenia, że chodź, ja się tam czegoś nauczę, będziesz nauczyć się kopać, uderzać tam, będziesz mógł się pochwalić kolegom, że coś tam umiesz na przykład. Nie, w ogóle go to nie interesuje i to nie jest retoryka, która mogłaby do niego przemówić. Jedyne, co może przemówić, to to, że jestem stary już, ja się już zużywam, już nie ćwiczę, żeby być coraz lepszy, ale ćwiczę, żeby coraz wolniej być coraz słabszym. I on jako młody może mi pomóc, może mnie jak się rozciągam gdzieś tam dognieść do podłogi, usiąść na mnie, czy podtrzymać mi tarczę, w którą ja będę starał się kopnąć, czy uderzyć. Także tak go w ten sposób do tych treningów zachęcam. Natomiast ta przyjaźń, to co tak podkreślam, że ta przyjaźń jest czymś takim tak naprawdę rzadkim. Niektórzy ludzie mają taką skłonność, rozmawiam z niektórymi i oni wszystkich nazywają przyjaciółmi. Mam wrażenie, że słowo przyjaciel jest czymś zamiennym ze znajomy tak naprawdę. A tu moi przyjaciele, wyjechałem z przyjaciółmi, byłem z przyjaciółmi tam. Ja tak przyjaźń nie traktuję. Przyjaźń dla mnie jest czymś takim naprawdę już silnym, osobistym i mocnym i na całe życie tak naprawdę. I przyjaźń chyba tym się różni od takiego koleżeństwa i od takiej znajomości innego charakteru, którą spotykamy na swoim życiu, że przyjaźń jest taka poza jakimś takim też kontekstem, bo przeważnie nawiązujemy znajomości, kolegujemy się z kimś, bo akurat coś nas łączy, bo akurat na przykład razem ćwiczymy, albo razem chodzimy na koncerty, albo razem pracujemy w tym samym miejscu, albo mieszkamy po sąsiedzku, dlatego się kolegujemy. Ale gdy te nasze drogi się rozejdą, no to już to, co nas łączyło, przestanie nas łączyć i każdy pójdzie w swoją drogę. Natomiast przyjaźń jest czymś takim trwalszym, czymś takim, co wynika nie tylko z tego, co w życiu robimy, ale z tego, jak na świat patrzymy, jak postrzegamy rzeczywistość. Jest to pewna też taka wspólnota wrażliwości, percepcji, patrzenia na świat
niekoniecznie z podobnej perspektywy, bo ta perspektywa może być też inna, ale może być fascynująca dla, dla obu stron. Także to jest taka. Trudno tą przyjaźń tak naprawdę opisać w sposób taki to tak jak z miłością, tak? No miłość też jest czymś takim nie określonym. Starają się ci pisarze, może oni ją wymyślili, że kiedyś czytałem coś takiego, że chyba Kuntz coś takiego napisał w jednej książce, że miłość to jest coś, co wymyślili pisarze, żeby sprzedać swoje książki. Nie wiem, czy tak jest, mam nadzieję, że nie. Natomiast no, to też jest coś takiego nieokreślonego. Też trudno powiedzieć, dlaczego się kocha kogoś. Czy kocha się dla czegoś, czy kocha się pomimo czegoś. Gdzieś tam się w nas to uczucie rodzi. I w przyjaźni jest podobnie. To też myślę, że przyjaźń też jest pewną formą takiej miłości. A z drugiej strony też myślę, że miłość też jest jednocześnie przyjaźnią, bo myślę, że na przykład moja żona, z którą jestem już tam od wielu, wielu lat, bo poznaliśmy się jeszcze w liceum, myślę też, że swój związek zbudowaliśmy na przyjaźni, która gdzieś tam cały czas trwa. Do żony jeszcze dojdziemy, bo będziemy musieli troszkę dynamizować teraz. Ale ja chciałem tylko powiedzieć, że jak teraz mówisz, niekoniecznie muszą być wspólne zainteresowania, no to mnie ujęło to zdjęcie, gdy jesteście z Markiem i tam on jest w koszulce Emperora, ale ty w Red Hot Chili Pepper, tu jeszcze widać było trochę... Tak, a to jest ten paradoks, dlatego że w ten black metal to ja go wciągnąłem. Gdy my się poznaliśmy, to on słuchał bardzo mało muzyki, a jeżeli słuchał, to jakiegoś tam grunge'u bardziej. To był taki okres, gdy grunge triumfował, więc słuchał trochę jakichś takich grunge'owych rzeczy. Natomiast ja go wciągałem w tą muzykę ekstremalną, to ja mu przynosiłem te płyty black metalowe, które on tam pochłaniał. I ten Emperor to właśnie, ta fascynacja Emperor to właśnie była dzięki mnie, dzięki temu, że ja mu te kasety przynosiłem, wałkowałem. Zawsze mi się to podobało w nim, że on jakby tak nie odrzucał. Miał do mnie takie zaufanie, że jak ja mu coś włączyłem, to jemu się oczywiście nie podobało na początku, no bo jak słuchasz Nirwany i Pearl Jam, a ktoś ci włączy raptem Emperor, no to małe prawdopodobieństwo, żebyś po 15 sekundach powiedział, kurde, jakie to fajne, kupuję całą dyskografię. No nie. On słuchał z taką koncentracją. Utwór leciał, kończył się, mówi, włącz mi jeszcze raz. Chciał w tym coś odnaleźć. Odnalazł w końcu, pokochał tą muzykę, poszedł też swoją drogą taką muzyczną. Natomiast to zdjęcie jest tak o tyle paradoksalne, że właśnie to ja go w ten black metal wciągnąłem, a byłem w koszulce Red Hot Chili Peppers, bo ja jednocześnie właśnie zawsze byłem też na tą muzykę otwarty. Red Hot Chili Peppers, Primus. Dużo mnie fascynowało takiej muzyki, która no nie była metalowa, ale gdzieś tam powiedzmy na obrzeżach istniała, no w tych samych magazynach muzycznych o niej pisano. Także tak. Bo pozwolę sobie skończyć temat przyjaciela cytatem z ciebie, bo ta wartość przyjaźni była dla mnie o tyle ważna, że tak naprawdę gdy czyta się, kiedy go wspominasz, to jest coś niesamowitego i to jest właśnie taki cytat. Bardziej niż utrata przyjaciela przeraża jednak myśl, że moglibyśmy nigdy go na naszej życiowej drodze nie spotkać. Wtedy pustka byłaby jeszcze większa, bo nieuświadomiona, a my ubożsi, bo pozbawieni tej budującej duchowej energii, którą tylko prawdziwa przyjaźń może wnieść w nasze życie. Tymi słowami pozwolę sobie skończyć i teraz skok zupełnie inny, bo mówię, teraz będą takie szybkie strzały, bo godzinka minęła, czyli jak to z tą rotą było? Niemiec czy Krzyżak miał nam pluć w twarz? Ostatnia jest afera, masz ksywę Maria Konopnicka. Rozwiąż tę kwestię. Media szalały. Z tą Marią Konopnicką to w ogóle jest niesamowity przypadek i zbieg okoliczności, że ja jako Maria Konopnicka, o tym nie wspomniałem, tak, tą Marią Konopnicką stałem się właściwie tylko dlatego, że gdy chciałem się na forum metalowym zalogować, to się okazało, że pierwsze 3 moje typy, które wpisałem, były już zajęte. Pamiętam, był Destroyer 666, pyk, już istnieje taki nick. Coś tam jeszcze innego, istnieje. I tak z powodu jakby tej takiej już rozpaczy mówię, no kurde, to co nie istnieje już? Wszyscy tutaj są, nic nie wymyślę. Maria Konopnicka. Przeszło. Także ja nie zdawałem sobie sprawy, że to będzie, że z tej Marii Konopnickiej, z tego zalogowania się na moim forum 20 lat temu, wyrośnie to, co wyrosło.
że ja będę o tej muzyce jakoś szerzej pisał i będę miał tylu odbiorców. Pewnie bym coś innego wymyślił, jakiegoś takiego może bardziej adekwatnego, ale z drugiej strony myślę, że nadało to oryginalności i też łatwo zapamiętać. No na pewno jest szansa, że też pójdziesz tworzyć literaturę dziecięcą, bo w końcu piszesz, to może i to, ale powiedz mi, bo to jest naprawdę poważny problem medialny. Niemiec Krzyżak miał na mnie pluć w twarz, bo ja nie wiem, czy nie widziałeś, że z miesiąc temu to huczało po social mediach, po głównych portalach informacyjnych, że jeden z podręczników zmienił słowo. Więc jako Marię Wiesz co, pytam. Nie śledziłem tego zupełnie. Ja nie wiem. Dobrze. Ominęło mnie w ogóle zupełnie to. Dobrze, to cię ominęło, pamiętasz? Dobra, to cię minęło. Pamiętasz wiele płyt i zespołów, ale powiedz mi, bo już padł temat twojej żony, czy pamiętasz, przy jakiej muzyce 30 lat temu odbył się twój pierwszy taniec z małżonką? Ten po kilku dniach od waszego poznania na dyskotece w liceum. To oczywiście tańczyliśmy przy Tape O Negative. O Przy kurczaki. Tak, Tape O Negative i to był Christian Woman chyba utwór, albo Black, tu nie jestem Black Number One. Któryś z tych dwóch utworów to na pewno było z Tape O Negative, tak. Dobrze, to nie zadam ci ostatnie pytanie, bo później zawsze zapominam tego, zaproszę wszystkich, by subskrybowali ten kanał, gdziekolwiek nas słuchają. I teraz trudna rzecz. Gdybyś mógł pójść w życiu jeszcze tylko na jeden koncert, na kogo padłby twój wybór? Może tak się uchylę, że nie na jeden koncert, ale może tak na jedno wydarzenie muzyczne. O, to tak by. No sprytnie, sprytnie. No. To pojechałbym do Byczyny na Black Silesia Open Air, na ten festiwal. On jest taki najbliższy mojemu sercu, bo jest i kameralny, i w pięknych okolicznościach przyrody. Muzycznie taki też skoncentrowany wokół takiego staroszkolnego death metalu, gdzie jest i stary taki archaiczny heavy metal, i trash black, i trochę taki death black. Także no i atmosfera wspaniała. Wspaniali ludzie, maniacy z całej Polski się zjeżdżają. Ludzie, którzy gdzieś tam mi są bliscy, których spotykam często właśnie raz w roku w Byczynie. Także myślę tak, że jakbym już miał odejść na koncertową emeryturę, a pożegnać się i wybrać ostatnie wydarzenie, na którym mogę uczestniczyć muzyczne, to właśnie byłby ten festiwal. No to może się w tej Byczynie jeszcze spotkamy. Dziękuję ci, że znalazłeś czas i do następnej razy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Cześć, hej.